Dzień dobry moi drodzy, serdecznie witamy w kolejnym filmie z Hitmanem w roli głównej. Dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie na bazie własnych doświadczeń, jak i posiłkując się doświadczeniami hodowców i opiekunów zamieszczonymi w internecie, dla kogo kot Maine Coon będzie najlepszym wyborem. Maine Coony to bardzo spokojne, inteligentne i społeczne koty. Są bardzo mocno nastawione na człowieka, więc doskonale sprawdzą się jako nasz towarzysz i członek rodziny. Świetnie dogadują się z dziećmi czy innymi zwierzętami. Wymagają raczej dużo uwagi ze strony człowieka, więc jeśli ktoś liczy, że kot zajmie się sam sobą, to raczej niech zdecyduje się na inną rasę. Trudno nie zauważyć już na pierwszy rzut oka, że to bardzo duże koty, a nawet największe spośród wszystkich kotów domowych. Dorosły osobnik może ważyć około 6 do 10 kg, a zdarzają się też giganty o wadze 15-16 kg. Długość ich natomiast może przekroczyć nawet 1 metr. Kotki są z reguły mniejsze od kocurków i mogą ważyć od 4 do 8 kg, co i tak plasuje je na podium. Decydując się na opiekę nad takim zwierzakiem, trzeba te gabaryty wziąć oczywiście pod uwagę. Nie będzie to typ baletnicy z gracją omijający wszystkie przeszkody na swojej drodze, a raczej czołg lub niejednokrotnie słoń w składzie porcelany. Trzeba wziąć też pod uwagę, że przedmioty, które każdy kot potrzebuje, jak kuweta, drapak, transporter, miseczki, a nawet zabawki, muszą też być odpowiedniej wielkości i powinny być solidne i wytrzymałe, a takie zajmują dużo miejsca w mieszkaniu, no i są też odpowiednio droższe. Często zdarzają się opinie i komentarze, że Maine Coony potrzebują karmy wysokiej jakości, rzadko dostępnej w pobliskich sklepikach, nawet zoologicznych. Nie do końca się z tym zgadzam, bo uważam, że nie tylko Maine Coony, ale wszystkie koty zasługują i powinny być karmione wysokogatunkową karmą. Różnica tu będzie tylko taka, że oczywiście duży kot potrzebuje zjeść jej więcej, tak jak i więcej żwirku w kuwecie będzie zużywał, więc koszty przy takim kocie będą trochę wyższe. Maine Coony to koty o sierści półdługiej lub długiej. Składa się ona z krótkiego, gęstego podszerstka oraz długiego, puszystego włosa okrywowego. Wymaga ona odpowiedniego wyczesania, choć nie aż tak często jak w przypadku niektórych innych ras, ale w okresie linienia musimy przyzwyczaić się do tego, że trochę tej sierści będzie się w mieszkaniu pojawiać. Jak w przypadku innych kotów, dodatkowo czeka nas obcinanie pazurków, pielęgnacja uszu czy oczu, ale w porównaniu do innych ras długowłosych pielęgnacja Maine Coona nie jest aż tak wymagająca, jakby się to mogło wydawać.
O psiej naturze Mejkunów krążą już w internecie legendy. Koty te chętnie aportują, z przyjemnością uczą się sztuczek, często lubią też chodzić na smyczy, ale przede wszystkim są mocno nastawione i związane z człowiekiem. To nieodłączni towarzysze naszego życia, chodzą za nami krok w krok, interesują się wszystkim, co robimy, a przy tym się nie narzucają zbytnio i nie plątają między nogami. Nadal jednak jest to kot i duża część kociego charakteru w nim zostaje, by na przykład, kiedy mają ochotę, mieć na wszystko wyrąbane. Surprise, motherfucker. Jeśli chodzi o aktywność, Mejkuny są raczej spokojnymi, przypodłogowymi kotami. Rzadko skaczą czy wspinają się na przykład po firankach. Oczywiście zdarzyć się może i osobnik, jakby to powiedzieć, z ADHD, ale generalnie rasa ta nie należy do bardzo ruchliwych. Wyjątkiem są tu młodzi gniewni, którzy potrafią zrobić niezłe zamieszanie w domu, zwłaszcza że posiadają już większe gabaryty niż standardowe dorosłe koty większości ras. Ale jak to i wśród ludzi, młodość musi się wyszaleć. Podsumowując, jeśli ktoś zastanawia się nad wyborem swojego kociego przyjaciela, powinien wziąć pod uwagę, czy aby na pewno Mejkun będzie najlepszym wyborem, bo to specyficzna rasa, która burzy stereotypy od lat powtarzane w naszym społeczeństwie o kotach, a zdarzają się jeszcze nawet tacy, którzy twierdzą, że kot nie wymaga poświęcenia mu zbyt wiele czasu i właściwie zajmuje się sam sobą. Na pewno nie Mejkun. Te koty potrzebują jak najwięcej kontaktu z człowiekiem, ale jeśli jesteśmy w stanie im to zapewnić, na pewno będą dużymi, spokojnymi i przytulaśnymi towarzyszami naszego codziennego życia i pokochamy je bez pamięci. Jeśli ktoś chce zaczerpnąć więcej informacji o codziennym życiu z kotem Mejkun, zapraszamy do oglądania naszych filmów na kanale Mejkun Hitman. Polecamy też śledzenie mediów społecznościowych Hitmana, czyli Facebooka, Instagrama i TikToka, gdzie zapraszamy również do dyskusji czy zadawania pytań. Pochwalcie się też swoimi ulubieńcami oraz doświadczeniami z życia codziennego. Jeśli podoba się Wam to, co robimy, zachęcamy do wspierania naszego kanału lub wysłania super podziękowań pod konkretnym filmem. Prosimy o komentarze, łapkę w górę. Jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to prosimy o subskrypcję i naciśnięcie dzwoneczka. Dzięki temu nie przegapicie najnowszych materiałów, a nam pomożecie się rozwijać. Dzisiaj już żegnam się z Wami serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.